Cześć wszystkim, z tej strony Tomsik Dev, a w dzisiejszym odcinku do naszej gry podepniemy sobie SQLite'a oraz dodatkowo będziemy przeliczać wynik końcowy. Klasycznie szybkie omówienie. Na start jedno pytanie do Was. Nagrywałem filmy 3 różnymi mikrofonami. Pierwszy był Razera, drugi SM. Teraz mam Rode, bo nie podoba mi się jakość, jeżeli chodzi o dźwięk mikrofonu. Testuję teraz tego Rode. Zobaczymy, co się stanie, jak to będzie wyglądać. Dobra, tylko pytanie o Was, po prostu o feedback. Na którym mikrofonie najlepiej nagrywać, żeby... Wszystkim nie dogodzę, ale większość, no widzę, że jakieś tam osoby oglądają, więc myślę, że to też jakby z korzyścią dla Was. Dobra, więc tutaj dosyć szybko odpalamy Godota. Najpierw przeliczymy sobie wynik końcowy, potem podepniemy sobie SQLite'a, podłączymy się do niego i będziemy tam zapisywać wyniki końcowe i na koniec podepniemy sobie pod stronę tablica wyników. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Powinno pójść raczej szybko i sprawnie. No to zabieramy się do pracy. Dobra, stworzymy sobie funkcję, która liczy wynik końcowy gry, czyli funkcja endgame calc. Powiedzmy coś takiego. Dodatkowo myślę, że jedną rzecz zrobimy, żeby zawsze zwracała inta. I teraz tak, mamy tu błąd, ale to jest norma. Bo funkcja na ten moment nic nie robi. Wymaga return. No to dobra. I teraz jak będziemy liczyć wynik końcowy? Weźmy sobie stąd po prostu gwiazdka. I teraz tak, w game mamy tutaj takie fajne. Mianowicie teraz tak. I teraz dodać. Kleję sobie tak to. To będzie dodać. Dodać. To będzie bazowe. Zróbmy tak, żeby było to lepiej widoczne. To jest najprostsze. To jest tak najprościej jak się da. Zrobimy. Razy, i powiedzmy, to będzie razy 50, razy 40, razy 30, razy 20, razy 10. I teraz tak, zacznijmy sobie. Dodajmy sobie teraz też, żeby gdzieś to zwracało ten wynik, czyli przechodzimy do endgame. Odpalmy sobie jeszcze screena. Twój wynik to label. Dobra. Script. Teraz tak, to on ready czy on init? Wejdźmy sobie, wezmę dla bezpieczeń on init. Dobra. Cookies. Endgame calc. I teraz jako label wrzućmy sobie już ze sztuką jako zmienną. Label 3. Dodajmy summary core int. Nawet zmieńmy sobie jego nazwę, żeby nam nie zginął. Dobra. I teraz tak. Text równa się aha, jeszcze musimy dodać sobie, bo teraz tak, wyświetlam tekst, czyli stringa, natomiast tu będę miał wartość liczbową. Dobra. Szybki test.
No zawsze można było dodać na dzień dobry coś. Dobra. Na razie mamy brak celu. Kupmy sobie kilka tych. I dajemy grę razy 8. Zobaczymy ile wynik. Powinniśmy mieć na pewno 50 z tego. Aha. Nil. Why nil? Dobra. Tutaj na szybko. Tak, to mój błąd. A mianowicie tak. Dlaczego to musi być w ready, a nie w init? Dlatego, że init ładuje się przed załadowaniem wszystkich node'ów. Natomiast ready ładuje się w chwili, kiedy te nody są załadowane, więc rzeczywiście nie miał do czego przypisać po prostu wartości. Tak powiem, moja wtopa. Dobra, czyli teraz pierwszy cel odcinka mamy, czyli jeżeli sobie wejdziemy do gry, to mamy ten wynik. Możemy wywalić sobie te printy, bo nie będą nam potrzebne. Teraz idziemy dalej. Baza danych. Do bazy danych wykorzystam sobie tutaj bibliotekę Godot SQLite 4.7 stworzoną przez TooShady4U. Jest ona na licencji MIT. Dokumentacja jakby tutaj jest pełna, jeżeli chodzi o tą bibliotekę. Kawał dobrej roboty, naprawdę. Świetnie, że są takie projekty, bo to się naprawdę przydaje. Aktualnie wersja, z jaką jest niby kompatybilna, to jest 4.5, natomiast przetestuję, tak samo jak ja korzystałem z tej biblioteki na Godocie 4.5, gdy była dla 4.4, teraz przy 4.6 też powinno działać. Jak ją teraz najszybciej zainstalować? Jeżeli sobie wejdziemy w Godota, wchodzimy sobie w Assets, wpiszmy sobie tak i teraz tutaj mamy naszą bibliotekę, pobieramy i to tyle. Czekamy chwilę, aż się pobierze. W międzyczasie możemy sobie stworzyć skrypt db. Ok, chcę zainstalować asset. Mamy kolejny asset wrzucony. Boże, asset addon. Teraz jeżeli chodzi o ten addon, zobaczmy, uruchamiam go sobie. Tak samo tutaj projekt, settings, plugins, uruchamiam. Dobra, sprawdzałem sobie jeszcze jakość mikrofonu. Teraz tak, mamy tutaj nasz plik w Autoloadzie db, więc wrzucę go sobie od razu, żeby się ładował. Autoload db, dodaj, ok. Zmienimy sobie nazwę też na db. Szybka korekta. To się automatycznie zmienia, świetnie. Dobra, utwórzmy sobie jeszcze teraz folder o nazwie db. I teraz tak, tutaj jeżeli chodzi o główny skrypt, to ja to robię w ten sposób, bo moglibyśmy iść zgodnie z dokumentacją, natomiast ja pokażę tak jakby jak ja wiem. I zobaczymy, żeby wam pokazać jak z tego szybko można skorzystać. Tworzę sobie funkcję, która inicjalizuje bazę danych. Teraz tak, po pierwsze musimy się odnieść do zmiennej db. W dodaniu addona automatycznie się to dodaje. Jedną rzecz sobie tylko tu przekopiuję. Ja tak przeważnie robię, żeby mieć to pod ręką. A mianowicie teraz tak, tutaj mamy quiet, ja sobie to są poziomy, jeżeli chodzi o, powiedzmy, przekładając to na inne języki, mamy coś takiego, że jeżeli chodzi o wersję produkcyjną, no to żeby wszystkie błędy się pokazywały. Jeżeli chodzi o wersję deweloperską, raczej żeby nic się nie pojawiało. Tak samo tu jest tutaj zdefiniowane w bibliotece, więc tutaj mamy jakby const verbosity level i to byłby int. I ja chcę teraz, żeby to było jako SQLite verbose. Tak, tak, dobrze. Co to robi? Utworzyliśmy sobie zmienną tutaj db, utworzyliśmy sobie poziom, jeżeli chodzi o raportowanie błędów, no to ustawiliśmy sobie verbose, czyli żeby wszystkie informacje były wyświetlane do konsoli. Teraz tworzymy sobie bazę danych, czyli db new sqlite.new po prostu. I teraz tak, potrzebna nam będzie na pewno ścieżka. Zrobimy sobie tak, resources, db, po prostu db.
db. Może inaczej nazwijmy, nie wiem. Ciastko, nazwijmy to. I teraz tak. Jeszcze raz sobie weźmiemy, ustawimy to. Teraz tak, tworzymy bazę danych, dajemy do niej ścieżkę. Jeżeli nie ma, no to oczywiście utworzę sobie ten plik. To jest jakby już bezpośrednio tutaj ten addon to wykonuje. Ustawiamy sobie poziom zgodny z tutaj. Teraz otwieramy sobie bazę danych i zwracamy bazę. Dlaczego w ten sposób? No, ponieważ będziemy potem jeżeli będziemy odwoływać się do bazy danych, to tak naprawdę jeżeli coś kończymy, no to wywołujemy ten skrypt. Jeżeli będziemy kończyć, no to po prostu na koniec damy db close. Dobra. I teraz potrzebne nam jest przy starcie gry tutaj on init, żeby jeżeli wchodzimy do sceny, to żeby utworzył nam tabelę, w której będziemy mogli zbierać nasze wyniki. Czyli teraz tak, tworzymy sobie var db równa się i teraz tak, odwołujemy się do naszego autoloada init. Teraz następnie potrzebujemy funkcję create table i teraz tworzymy sobie tabelę score. I teraz potrzebne nam jest na początku ID. Zakładam, że macie podstawowe umiejętności, jeżeli chodzi o SQL-a, bo tu już będą wymagane. Jeżeli chodzi o samego SQL-a, no to tak naprawdę ja korzystam z wiedzy własnej. Jeżeli chodzi o układ jakby tego wszystkiego, no to tutaj korzystam bardziej z dokumentacji. Co znaczy, że korzystam z dokumentacji? Teraz na przykład klikam Ctrl, przechodzę bezpośrednio do dokumentacji i tutaj mam te wszystkie parametry, więc sobie je przekopiuję, tak żeby porównać. No i tyle, to mi się nie przyda. A, w sumie to wszystko mam. I teraz tak, pierwszy, jeżeli chodzi o bazę, to też fajnie by było, jakby każdy wynik był unikalny. Znaczy, każde ID było unikalne. Dobra, i teraz mamy nasze ID i tak naprawdę drugie pole, które nam jest potrzebne na ten moment, to będzie wynik, bo robimy tablicę wyników lokalną. Tutaj chyba data type, tylko wystarczy int. Dobra. I teraz db.close. Zamykamy bazę danych. Teraz tak, jeżeli wykonamy sobie, wejdziemy do gry, w teorii nic się nie stało. W praktyce, jeżeli wejdziemy sobie tutaj, Teraz tak, po pierwsze tutaj otworzyło nasz plik z bazą danych, po drugie utworzyło tabelę z parametrem if not exist, czyli znaczy to mniej więcej tyle, że jeżeli nie istniała tabela, to ją tworzy. Jeżeli istniała, no to w takim razie nie robi nic, zakończono pozytywnie i zamyka bazę danych. teraz tak, jeżeli wejdziemy sobie na pliki, tutaj, wejdziemy do plików gry, wejdziemy sobie do db, to jak widzimy, utworzył nam się plik. Teraz odpalę go z wykorzystaniem SQLite Studio i jak widzimy, mamy tutaj naszą tabelę. Bez danych, można tu oczywiście coś dodać. Co mamy skończone? Utworzyliśmy tabelę, mamy strukturę, mamy podłączenie do bazy danych, z którego możemy dowolnie skorzystać, więc teraz idziemy dalej. Teraz dodamy sobie do naszego endgame, aby dodawał wartość, naszą najlepszą, do bazy danych. var db równa się initialize. To będzie db. Dobra, inicjujemy bazę danych. Teraz dodajemy sobie insert i do tabeli score tutaj directionary, czyli tablica musi być. Tu podpowiada, super jest ta biblioteka zrobiona, bo
Mówię, tak naprawdę czarno na białym wszystko wiemy i wszystko widzimy. Dobra, teraz mamy tu nasz wynik. I teraz ten wynik, który tutaj jest liczony. I tu dB. Teraz tak. Stwórzmy sobie zmienną. Tu dB. To musi być intem. I tutaj wykonamy sobie takie, znaczy tam musi zwracać inta, ale dodajemy sobie dodatkową weryfikację. Teraz zrobimy to w ten sposób. Aha, jeszcze jedna rzecz. Być w nawiasie klamrowym. Dobra. I teraz zamykamy. Teraz tak. Tworzyliśmy sobie Summer Score. Tu mamy wyliczanie do UI. Natomiast tutaj mamy już wyliczanie bezpośrednio do bazy. Sprawdźmy, czy to zadziała. 5, 5, 5. Dajmy sobie razy 16. Zagrajmy raz. I no. A zróbmy to w ten sposób. W sumie tablicy zawsze używałem, jak było więcej wartości. Dobra, przegrałem. I teraz tak. Aha, no tak. No bo to jeżeli więcej wartości miał. Jeżeli bym chciał dodać więcej wartości, to jeszcze muszę dodać tablicę. A tak wystarczy nawias klamrowy. Dobra. Teraz insert into score. I widać, że się udało. Dobra, sprawdźmy to jeszcze na jakimś innym przypadku. Kupię jedną maszynę. No, szybkie testy. Tak, 1000. I zagramy jeszcze raz. I tu jest właśnie ten bóg, że gra nie startuje jakby. Ale no to już coś wiemy. Dobra, 48. Zatrzymuję. Sprawdzamy sobie DB. I teraz zobaczmy, jak wyglądają dane. Jak widzimy, mamy tutaj nasze wyniki. Więc można powiedzieć, że tablicę wyników prawie mamy skończoną, bo jeszcze tylko wyświetlanie. Tutaj jeszcze jest jedna fajna rzecz, a mianowicie... O, tutaj chciałbym Wam pokazać, bo tutaj ostatnio JetBrains wypuścił do użytku niekomercyjnego narzędzie do baz danych. To się nazywa, już mówię, DataGrip. I tutaj też możemy sobie podłączyć ten plik. Mamy tu widoczność, a dodatkowo W łatwy sposób możemy dodać kolejne rekordy. Jest to idea typowo z rodziny JetBrains, co możecie zauważyć. Co prawda SQL Studio uwielbiam, ale zdecydowanie przyjemniej mi się pracuje tutaj, jeżeli chodzi o narzędzia JetBrainsa. Więc to jest tylko dla Was ciekawości. Tu mówię, niekomercyjna licencja jest, więc warto sobie zerknąć na to oprogramowanie i wykorzystać. A potem kwestia zakupu to też nie jest jakby jakiś wielki koszt, jeżeli byście chcieli wykorzystać ją realnie w pracy zarobkowo. Teraz tak. Mamy tutaj wszystko. Przyda nam się ostatni scena nowa, a mianowicie score. I to będzie user interface. Wejdę sobie na tą scenę. Klasycznie będziemy musieli podpiąć skrypt. Teraz skrypt. Co musi robić skrypt? Po pierwsze musi... pobrać dane z DB, a potem je wyświetlić. Więc teraz tak, tutaj damy sobie na chwilę pas. Dodam sobie najpierw do menu, że jeżeli chodzi o leaderboard, to ma być sygnał po naciśnięciu. Połączymy go sobie.
Może zmieńmy troszkę sobie tą nazwę. W sumie ja to chcę zrobić wyświetlane score list. Dobra. I teraz po wejściu powinna nam się pokazywać lista. Wracamy sobie tutaj. Tylko teraz tak, utwórzmy sobie jeszcze dodatkową subscenę. Teraz każdy wpis będzie nowym elementem. Teraz do listy dodajemy sobie kilka elementów. Po pierwsze panel. Weźmy sobie go, rozszerzmy. Teraz tak. Może być margin container. To też rozszerzymy. To już tak przyszłościowo. Box. Header. Box. I teraz pod tym damy scroll container. Świetnie. I do scrolla dodamy sobie VBox. Coś takiego. Teraz tak. Tu dajemy sobie expand. Wejdziemy do inspektora. Layout. Jakby OK. Teraz tak. Tutaj mamy to, gdzie też damy sobie expand. Dodatkowo wejdziemy sobie na layout. I tutaj strange ustawimy na 9. Teraz tak, jeżeli chodzi o górny ten box, to będziemy mieli tutaj label i button. Obydwa sobie od razu sobie wyśrodkujemy. Teraz tak, label. Tablica wyników. To może zróbmy tak na chwilę na środek. Tu ten przycisk. W ogóle zróbmy, jeszcze póki nie mamy dodane, to jeszcze margin container wrzuca. Do niego przycisk. Teraz tak, ciebie rozszerzam. A to, żeby potem łatwiej można było trochę zmniejszyć ten przycisk. Powrót do menu. Dobra. Teraz mamy tak, tablicę wyników mamy nasz przycisk powrotu. Go sobie od razu podłączę. Tu poprawimy tylko skrypt. Wejdę sobie do menu. Ja zgubiłem. Aha, nazwę skrypt. Jeszcze nazwę tylko skryptu, czyli teraz tak, odpinam. Zmieniam nazwę, żeby skopiować tu. Ja mam teraz ten skrypt. Aha. No, do czego ułożyłem? Przenoszę F2. F2 to jest szybka edycja nazwy. I teraz sobie odpinam skrypt. Wejdziemy w wyszukiwanie. Do góry. Nie scena, tylko scripts. Dobra. Czyścimy sobie błędy. Zapisz, nie ma nic. Świetnie. Czyli teraz, jeżeli odpalimy sobie tablicę wyników, wchodzimy, możemy Ją odpalić. połowa sukcesu. Bo mniejsza połowa. Teraz tak. Potrzebny nam jest potrzebna jest scena jeszcze jedna. Core single. Czyli pojedynczy wynik. Teraz tak, do pojedynczego wyniku podpinam sobie oczywiście skrypt. Również. Dobra. I tutaj będą nam potrzebne dwa wyniki. Znaczy dwa pola label. To będzie tak, rank LP powiedzmy. Liczba porządkowa jaka tu będzie, a tutaj będzie score int.
Dobra. Teraz tak, jesteśmy na tym właściwym skrypcie, więc sobie przerzucam tutaj jeden i drugi z kontrolem. Zmieńmy sobie jeszcze typ tego. Change time na hbox. Dzięki temu jakby hbox to, że będą mi tak jakby obok siebie miały strukturę. Czyli po lewej będzie po lewej będzie liczba, A, po prawej wynik. I teraz potrzebna nam by była funkcja, którą nazwiemy jako setup. Rank LP to musi być int i teraz score int jako int. Trochę masło maślane, ale teraz rank label, score label, tekst i to będzie str. To będzie też jako tekst i to też będzie jako str. I teraz dopiszmy tutaj value, bo będziemy potrzebować pewnych wartości. dodajmy sobie tutaj jakąś przestrzeń. No jest 3 spacje. Na szybko co tu się dzieje? Mamy funkcję, która przygotowuje wyświetlenie do wartości, czyli tak zwany setup. Bo teraz tak, po załadowaniu sceny będziemy mieli takie... O, dajmy sobie może tutaj jeszcze extend. To na wszelki wypadek, ale dobra. Teraz tak, będziemy mieli tutaj jakieś wartości. Dajmy na to, nie wiem, miejsce pierwsze. Zresztą możemy to tak dodać teraz. Potem 5, 5, 5, 5 wartość, tak? I teraz tak, każdorazowo przy wykonaniu tej funkcji przez listę te wartości będą się przyporządkowywać. Jakby tutaj wykonuję tą funkcję z tego skryptu, te wartości się wykonują i automatycznie przypisują. I na tej podstawie jakby każdy wiersz to będzie ta jedna wartość. Teraz musimy skonfigurować listę, więc wracamy sobie do listy, wracamy sobie do skryptu. I teraz po kolei. Dobra, najpierw sobie zainicjujmy do bazy danych, bo zaraz nam będzie potrzebna. I teraz przyda nam się zapytanie jako query. I teraz select score from score order by. Dodajmy może limit, a zróbmy na 100 wynikach. To może być tak na wszelki. No i tak listę przewijaną robię, więc teraz result odwołuje się do db select rows query. I wykonuję teraz to zapytanie. Musimy jeszcze zdefiniować coś takiego, czyli że pozycja, którą zajmujemy, że liczymy od jedynki. I teraz przypisujemy wartości po prostu. Zaraz zobaczymy. Coś mi tak... Nie, że coś nie pasuje, ale coś mi nie pasuje. Bo teraz by jeszcze wypadało rzeczywiście zainicjować. I to by było... Dajmy preload. Dobra. Tu kilku rzeczy mi brakuje. Teraz tak, resources. Potrzebuję się odnieść do sceny, więc piszę sobie scene. I teraz score single, który wrzuciłem w ogóle źle. Poprawmy to.
Dobra, czyli teraz tak, jeżeli mamy tutaj nasz show, to teraz tak, score. Aha, tu jeszcze muszę zmienić, bo zmieniłem lokalizację. Teraz tak, tworzymy sobie instancję tej sceny jako item za każdorazowo. Odnosimy się do listy. Dodajemy dziecko add child. Item. I dodajemy sobie w tą wywołaną instancję. Po czym musimy dokonać setup, gdzie przekazujemy rank i przekazujemy score. Tak, bo przekazujemy pozycję, która będzie się zwiększać, czyli teraz musimy tylko dodać jeszcze, żeby się zwiększała ta pozycja. Dobra, jak na moje to powinno być ok, ale zaraz zobaczymy. Dobra, spróbujmy to zrobić troszkę inaczej. A mianowicie w ten sposób. Robię sobie to. Mamy tak TB query. Wołajmy to. I teraz nam będzie potrzebna będzie db kropka coś takiego. Dobra. Dodajmy sobie jeszcze zabezpieczenie szybkie if db query result is empty. Damy tu na chwilę pas. Dobra. Mamy. Jak widzimy, lekka zmiana. Skorzystałem ze starego parametru. Więc teraz tak, wykonuję sobie zapytanie do bazy danych. Jeżeli nie wykona się zapytanie, nie wiem, dajmy na to score, to wyświetla się pusta tablica wyników. To jest takie zabezpieczenie szybkie. Natomiast jeżeli wszystko jest ok, to wyświetla nam lista. Dajmy jeszcze raz. Mamy 10 wyników, żeby nie być gołosłownym, wystartujemy sobie grę. I dajemy razy 16. Przegraliśmy 2566, tablica wyników. Na 9. miejscu mamy 2566. No i jeżeli chodzi o ten odcinek, to tak naprawdę tyle. Zrealizowaliśmy to, co trzeba było, czyli mamy liczenie wyników, podpięliśmy bazę danych. Mówię, tutaj, kurde, tak z perspektywy, mówię, najważniejsze, jeżeli chodzi o takie podsumowanie szybkie, jeżeli chodzi o bazę danych, to
Najważniejsze to jest zainicjować, potem wykonać i trzecia najważniejsza rzecz, sprawdzać sobie dokumentację. Bo teraz tak, właściwie lepiej, zresztą dopiszę to też w to do, żeby po prostu jakoś zabezpieczyć, bo teraz tak, ja wykonałem po prostu query, natomiast można by jeszcze dodatkowo z bindami zrobić. A z drugiej strony jest to query, które więc gdzieś takie, można to jeszcze lepiej, można to zabezpieczyć, można to wydajniej, żeby dodać czyszczenie tej listy. To by się w sumie przydało, ale to też jakby dodam jako to do. Natomiast zamysł jakby odcinka, czyli tych odcinków to jest tak, żeby możliwie pokazać takie wejście entry level podstawowy, jeżeli chodzi o wszystkie funkcje. Bo teraz tak, tutaj nauczyliśmy się jednej rzeczy, czyli jak dodawać na przykład, jeżeli chodzi o wartości, ale tej samej pętli .child iDrove można wykorzystać do tego, żeby dodać do game, do sceny z grą, te wszystkie maszyny automatycznie. I to też da się zrobić w ten sposób. Więc teraz tak naprawdę by trzeba to, tak jakby mamy podstawę, refaktoryzować, ale mówię, no tutaj gdzieś jeżeli chodzi o to nasze to-do rzeczy, no to tak naprawdę tu są najważniejsze rzeczy, żeby z tego takiego powiedzmy mojego projektu przenieść to na taki... Projekt, który da się dalej rozwijać. A teraz tak, plany na kolejny odcinek nie mam. Nagram pewnie z Godota z 2 poradniki, jeżeli chodzi o RPG. Następnie poczekam na odzew wasz odnośnie tutaj tej rozwoju tej gry. A dodatkowo tutaj posiedzę nad tym, żeby stworzę sobie oddzielny branch. Taki prywatny powiedzmy, w którym będę chciał rozwinąć trochę grę. Tutaj pogadałem sobie też z Rafałem, więc on też jest chętny, żeby jeszcze przygotować grafiki. Więc ja sobie gdzieś wewnętrznie po prostu powykonuję kilka rzeczy. Nie będzie jeden oficjalny, a drugi ten nieoficjalny, nad którym będę gdzieś pracował. Więcej jakby poza odcinkami. To będzie gra, która będzie docelowo wypuszczona. Więc pewnie będą jakieś aktualizacje za niedługo i się troszkę więcej dowiecie. Mówię, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Nagrywam go 7. Może w tygodniu uda mi się jakoś go poskładać. Więc liczę na to, że najpóźniej w czwartek go zobaczycie. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.